To też jest zawsze takie pytanie, które warto rozważyć, malować, nie malować. O, tutaj mam na przykład taki stary rowerek dziecięcy Pawik, który właśnie malowałem tym turkusowym lakierem. Ok, chciałbym teraz zacząć od montażu rączki. A ten przewód i ten przewód będą wychodziły do kostki. O, także odkurzacz ma taki, powiedzmy, mini woreczek na mini odkurzanie. Cześć, to jest druga część nagrania o przeglądzie starego polskiego odkurzacza Zelmer 01A z 1973 roku. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze pierwszej części z demontażem tego odkurzacza, to możecie albo przejść do końca tego nagrania i kliknąć na umieszczony tam link do pierwszej części, albo możecie, to chyba nawet prostsze, wejść do opisu tego nagrania i tam zamieszczę również link do pierwszej części. Dla przypomnienia powiem tylko, że w pierwszej części obejrzeliśmy tak ogólnie stan tego odkurzacza, zacząłem go tam demontować. Była taka jedna śmieszna niespodzianka, kiedy w worku, w takim bardzo już zgniłym worku na kurz znalazłem całą taką garść dużą zardzewiałych gwoździ. Wyjąłem silnik z tego odkurzacza. Okazało się, że po wyczyszczeniu silnik całkiem fajnie nawet działa. Silnik typu 34 z zakładów Zelmer w Rzeszowie. I w tej pierwszej części właściwie skończyliśmy na porządnym wyczyszczeniu wszystkich elementów odkurzacza. No i teraz możemy właściwie zacząć od jego montażu. W tym nagraniu zobaczycie też, jak ten odkurzacz będzie wyglądał po zmontowaniu i jak będzie działał. Także bardzo zapraszam do tej drugiej części przeglądu odkurzacza Zelmer 01A. Po tym czyszczeniu zgromadziłem już tutaj na stole warsztatowym wszystkie części. One są w zasadzie ładnie wyczyszczone. Nawet śrubki tutaj podtrzymałem troszkę w odrdzewiaczu i one wyglądają już całkiem nieźle. Najważniejsze pytanie dotyczy oczywiście obudowy tego odkurzacza i tego, co z nią zrobić. No ja przyznaję, że zawsze jestem bardzo ostrożny i nie spieszę się z wymienianiem w takich starych, zabytkowych urządzeniach części na nowe, czy z lakierowaniem ich. No bo najłatwiej jest takie stare urządzenie zepsuć, a potem to już jest nieodwracalne, bo tego starego, oryginalnego lakieru po szczyszczeniu nie odzyskamy. Jeżeli potraktować taki przegląd jako renowację starego urządzenia, które ma dalej funkcjonować i wyglądać ładnie, no to na pewno warto byłoby ten korpus pomalować. Pytanie oczywiście, w jakim kolorze. No jeżeli malować, to ja byłbym za tym, żeby starać się możliwie ładnie odtworzyć ten oryginalny kolor. Mam kilka lakierów. Jeżeli już malować, no to wolałbym nie stosować takich lakierów w sprayu, zresztą ten akurat jest taki bordowy, tylko już zastosować jakiś fajny, porządniejszy lakier z utwardzaczem. Tutaj na przykład mam też mniej więcej w tym bordowym kolorze. Tutaj mam to jest zupełnie biały lakier, to jest akurat taka czerwień meksykańska, którą chyba będę niedługo malował jednego starego jubilata. To jest wśród moich lakierów najbardziej zbliżony do tego, aczkolwiek jednak troszeczkę inny. To jest taki pastelowy, turkusowy. Zaraz wam pokażę rowerek, który tym lakierem niedawno malowałem. O, tutaj mam na przykład taki stary rowerek dziecięcy Pawik, który właśnie malowałem tym turkusowym lakierem. Aczkolwiek no w jego przypadku nie miałem rozterek, czy malować, czy nie, bo on był kompletnie odrapany z farby i chyba nawet pędzlem pomalowany na jakiś inny kolor. Nawet miałem pewien kłopot, żeby znaleźć gdzieś miejsce, w którym zachował się ten oryginalny lakier, żeby móc go odtworzyć. No ale to jednak jest zupełnie coś innego. Pewnie ładnie by ten Zelmer wyglądał tak pomalowany, ale przyznaję, że nawet nie wiem, czy gdzieś takie turkusowe Zelmery pastelowe gdzieś występowały. Czyli no, wolałbym już raczej dobrać taki lakier, jaki był tutaj oryginalnie, w każdym razie możliwie podobny, co z jakimiś tam kosztami się wiąże, bo za takie puszki no, co najmniej 70 zł chyba płacę. No i zawsze jest jakiś tam problem, bo chyba mniejszych niż litrowe nie ma, więc no, pytanie, co potem zrobić z tym lakierem, no bo na taki odkurzaczyk jednak pójdzie go stosunkowo niedużo.
Odstawię na razie tego pawika. Także no, to też jest zawsze takie pytanie, które warto rozważyć, malować, nie malować. Nie chcę tutaj nic na szybko robić. Poczekam też trochę, jaka jest wasza opinia, czy chcemy, żeby ten odkurzacz wyglądał faktycznie ładnie, czy chcemy mieć taki oryginalny zabytek, który też w sumie jakoś tam fajnie wygląda. Najważniejsze, że jest zabezpieczony odrdzewiaczem i nie powinien już dalej rdzewieć. Niedawno pokazywałem w moich nagraniach ten odkurzacz Alpha 2 z 1960 roku. W sumie nawet w dość podobny sposób uszkodzony. Natomiast tutaj w ogóle nie rozważam malowania tego odkurzacza od nowa, bo po prostu szkoda byłoby tego oryginalnego lakieru, który w tej formie na pewno nie odtworzę. Więc zrobiłem dokładnie to samo. Wyczyściłem rdzę, zabezpieczyłem odrdzewiaczem. Można ewentualnie pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu go warstwą bezbarwnego lakieru, natomiast na pewno nie będę tego malowania zdzierał i malował od nowa. No i podobnie warto się zastanowić w przypadku tego małego odkurzaczyka. Czasami w związku z tym moim kanałem jest takie małe nieporozumienie, bo wiele osób traktuje go jako taki kanał renowacyjny, a to jest raczej kanał, na którym ja chcę pokazywać konstrukcję, budowę i historię dawnych urządzeń. Natomiast no niekoniecznie spieszę się zawsze z wymianą części na nowe, bo wolę jednak zachować ten oryginalny charakter i przede wszystkim oryginalne części w jakimś urządzeniu, nawet jeśli ono nie wygląda zbyt ładnie i nawet jeśli ono w 100% nie jest potem sprawne. Czyli na razie zostawiam ten odkurzacz tak, jak on jest. Nad kwestią jego malowania się zastanowimy. Poczekam też na wasze opinie. Natomiast rozkręcić ten odkurzacz to jest kwestia 10 minut i wtedy możemy się ewentualnie w jakimś jednym z następnych odcinków wziąć za jego malowanie. Ok, chciałbym teraz zacząć od montażu rączki. Aha, może sprawdźmy najpierw przed zamontowaniem tego włącznika, czy on w ogóle jest sprawny. Bo jeżeli nie, to nie ma sensu go montować i go po prostu wymienimy. Może tak będzie to widoczne. Tak. Włączony, wyłączony, włączony, wyłączony. OK. Tutaj była jeszcze taka osłonka, zdaje się, chyba tak założona. Teraz włożymy tutaj przewód. Chyba mogłem to tak naprawdę zrobić wcześniej. Teraz będzie mi trochę niewygodnie. To przepraszam, zgapiłem się, ale to jest mój pierwszy montaż odkurzacza Zelmer 01. No, przechodzi, powiedzmy. OK. Tutaj, aha, brakuje mi jeszcze tutaj takiej blaszki trzymającej włącznik, bo on inaczej będzie wypadał. Teraz powinien ładnie tutaj siedzieć. Tutaj przewody możemy włożyć do środka, tak. Okay. Chyba nie jest odwrotnie, bo ten przewód tak się najlepiej układa. To była przednia część rączki, no niestety reszta jest ułamana. Tutaj mam dwie śruby i nakrętki do nich.
przytrzymam od środka. Teraz jak to jest wszystko ładnie wyczyszczone z rdzy, od razu o wiele łatwiej się montuje. No i załóżmy też tutaj śrubę. Przyznaję, nie pamiętam, która to jest, ale ona tutaj większość jest do siebie bardzo podobna. Chyba ta i ona była, zdaje się, wkręcana w ogóle w korpus odkurzacza bez nakrętki z drugiej strony. Tak. Chyba dobrą śrubę wziąłem. No to co zostało z rączki mamy już założone. Teraz proponuję włożyć silnik. Aha, tutaj to będzie akurat worek na kurz. Włożymy silnik. Kafel do podparcia silnika. O. Teraz na dno włożę tę gumę, w której osadzony jest silnik. Okay. Teraz wyłożę wnętrze odkurzacza papierem preszpanowym, tak jak to było zrobione. Tutaj jest otwór na przewody z włącznika. Okay. Jeden z tych przewodów wychodzących z włącznika, ten króciutki, był przylutowany tutaj do przewodu idącego do silnika, ale ja sobie na razie na niego założę taką malutką złączkę, bo niewykluczone, że niedługo będę go znowu rozkręcał. No, on i tak jest już tutaj bardzo króciutki, więc nie ma co go kolejny raz potem gdzieś tam skracać. Ok, i tu sobie zaraz podepnę z drugiej strony przewód idący do silnika. Myślę, że teraz mogę włożyć, chyba już nie zapomniałem o niczym, mogę włożyć silnik do środka. Ok. Będą przewody idące do kostki. Teraz sobie końcówkę tego przewodu połączę tutaj z tym idącym do włącznika. Teraz myślę, że już dobrze tutaj złapałem. Mocno tutaj połączony w tej złączce przewód idący do silnika z tym czarnym przewodem idącym do włącznika. A ten przewód i ten przewód będą wychodziły do kostki. Teraz zakładam taką gumową nakładkę na silnik. Patrzę, czy ona jest tu jakoś szczególnie powinna być założona w jakiś szczególny sposób. Chyba nie. Tutaj muszę silnik w ten sposób ułożyć, żeby jednak muszę to tak zrobić, żeby ta guma weszła tutaj ładnie w tę pokrywę. Właściwie to mogę ją teraz dopiero założyć. Może tak będzie lepiej. Tutaj muszę wyprowadzić, chwileczkę, przewód będzie zasilający wychodził na dole, a kostka jest tutaj, ok. I tutaj wyprowadzam przewody do kostki. Mam nadzieję, że nie będą za krótkie. No i zakładam teraz tę gumę na silnik. Jednak najpierw ją założę. Ok. Teraz tak. No i w porządku. Tutaj mam wyprowadzone przewody. Mogę teraz przykręcać. Śruba i podkładka. Trzecia śruba. Ok. I czwarta śruba. Mogę teraz mocno dokręcić, żeby
silnik był tam mocno trzymany w środku. W ten sposób to wygląda i tutaj już silnik jest solidnie zamocowany wewnątrz. No to co, teraz mogę przykręcać kostkę w ten sposób. Tutaj mam śrubę idącą od kostki. Tak, i z jednej strony będzie przykręcony jeden przewód idący do włącznika i jeden przewód idący do silnika. Możemy, nawiasem mówiąc, od razu zrobić kolejny test, czy wszystko dobrze działa. Tutaj postawię może. W tej chwili nie mam między nimi połączenia i przełącznik jest rozłączony. Teraz włączam przełącznik i mam połączenie między tymi przewodami. Rozłączam przełącznik, nie mam połączenia. OK. Przyłączam te dwa przewody tutaj do kostki. Z drugiej strony przyłączę zaraz kabel zasilający, ale kabel zasilający muszę najpierw poprowadzić przez tę odgiętkę, co może nie być łatwe, bo ona jest już tutaj bardzo powyginana, ale jakoś go przepcham. O. Tak. Chyba źle zrobiłem, bo najpierw powinienem jednak przeprowadzić go tutaj przez ten otwór w pokrywie. Teraz dopiero przez odgiętkę. Jeszcze raz go tu przepycham. Teraz odgiętka tu się powinna zablokować. A nie, widzę, że ona i tak przechodzi. To ja może ją tutaj zaraz jakąś taśmą obplączę, żeby ona się jednak tutaj trzymała w tej obudowie i po prostu nie wychodziła. Tutaj będzie przewód przechodził przez tą klamerkę, która go trzyma, ale najpierw mogę go spokojnie przyczepić tutaj do kostki w dwóch miejscach. No, może w ten sposób. Trzyma się mocno. I kostkę osadzam teraz tutaj w tym trzymadełku plastikowym. Biorę śrubę i przykręcam kostkę. O. Teraz wszystko się ładnie trzyma. Tutaj jeden przewód z kabla zasilającego łączy się z tym zielonym przewodem idącym do włącznika, a drugi przewód z kabla zasilającego łączy się z tym czarnym przewodem idącym do kondensatora i do silnika. A potem tutaj z włącznika wychodzi też jeden czarny przewód, który jest przy pomocy tej złączki przypięty do przewodu idącego do silnika. Dobrze, teraz mogę przykręcać tutaj kabel do tej klamerki. Na początku martwiłem się, że ta odgiętka może mi tam wypaść czy wychodzić przez tę pokrywę silnika tędy, ale przecież zapomniałem, że ona cała razem z kablem jest tutaj zablokowana tą klamerką. Czyli nie ma prawa stąd wyjść. O, zaraz ją tutaj w ten sposób położę. Tu muszę odkręcić jeszcze troszkę tę drugą śrubę. Już powinno wystarczyć. O! I w ten sposób ta klamerka będzie trzymała cały kabel razem z tą zabezpieczającą odgiętką. Tutaj wkładam drugą śrubkę i wszystko to przykręcam. Jeszcze troszkę z drugiej strony. Ok, ładnie się trzyma. Kostka się trzyma. Tutaj te śruby są przykręcone. W porządku. Tutaj chyba jeszcze wkładam taką uszczelkę, która zachodzi na tę część i mogę zamykać pokrywę silnika.
Całkiem ładnie to wszystko pasuje. I co? I zostały mi tu jeszcze dwie śruby, które wkładam tutaj. Nie wiem, chyba do nich nie było podkładek, w każdym razie nie widzę. Całkiem ładnie to się wszystko tutaj trzyma. Kabel też. Kabel, nawiasem mówiąc, też wyczyściłem, także wygląda całkiem nieźle. No i co? I teraz zakładamy tutaj worek na kurz. Przyznaję, że ja ten worek nawet go nie czyściłem. Zobaczcie, w jakim on jest stanie. Porwany, ale zostawiłem go, bo ja go sobie zmierzę, tutaj całą tą średnicę i uzupełnię go jakimś innym workiem. Na razie, prawdę mówiąc, żeby móc w ogóle odkurzać, mogę tutaj zaraz założyć jakiś papierowy woreczek. Zakładam tę całą obudowę worka na kurz, a tak się zastanawiam, że za chwilę, momencik, przyniosę jakiś papierowy worek i zobaczymy, czy on będzie tutaj pasował. Przepraszam, poszukałem trochę, ale przyznaję, że nie znajduję żadnego takiego niedużego materiałowego czy papierowego woreczka. Mam oczywiście sporo worków w odkurzaczach Gamma 2, no ale nie chcę przekładać worka z odkurzacza do odkurzacza. Natomiast znalazłem taką maseczkę z czasów jeszcze pandemicznych i myślę sobie, że jako taki, nie wiem, tymczasowy filtr do testowego odkurzania może ją tutaj na przykład założę. O. W ten sposób. Ona zawsze tam troszeczkę będzie zbierać jednak. O! Tutaj zakładam tę część. Teraz mogę założyć tę pokrywę odkurzacza. Nawet ładnie tutaj chyba weszła. I zamykam klamerki. O, także odkurzacz ma taki, powiedzmy, mini woreczek na mini odkurzanie. Zdjąłem już tę korkową podkładkę ze stołu warsztatowego, bo odkurzacz na pewno już tutaj nie nabrudzi. Ten mały zelmerek zaczyna, szczerze mówiąc, wyglądać całkiem fajnie. Gdyby był polakierowany na nowo i gdyby miał tutaj założony niepopękaną rączkę, to powiedziałbym nawet, że wygląda super. No w tej chwili oczywiście ma ślady i blizny po swojej przeszłości, ale na pewno jest już czysty, na pewno jest w środku wyczyszczony z rdzy i myślę, że teraz fajnie będzie pokombinować trochę, co zrobić z tą rączką. Postaram się znaleźć oczywiście całą oryginalną rączkę od Zelmera 1, albo nawet na początek pokombinować coś tutaj z dorobieniem tych fragmentów. Pokażę Wam za jakiś czas, jak to wyszło. No i czekam na Wasze opinie, co zrobić z tym odkurzaczem, czy go malować od nowa. Na swój sposób, w jakiś tam sposób on mi się nawet podoba. No ale zróbmy teraz najważniejszą rzecz, czyli po prostu wypróbujmy ten odkurzacz po złożeniu, tak jak on w tej chwili jest. Podłączę go jeszcze raz do tego małego regulatora napięcia. Regulator do sieci. Napięcie troszeczkę dam mniejsze. I myślę, że możemy robić próbę. Na początek się przestraszyłem, jak tak zaczął bardzo głośno szumieć, ale to ten stół tak strasznie rezonuje, zawsze o tym zapominam. Zobaczcie. Spróbujmy zaraz tym odkurzaczykiem coś odkurzyć ze stołu. Przepraszam, muszę zajrzeć do kartonu z moimi różnymi rurami do odkurzaczy, które mam pochowane. Nie wiem, no tutaj na przykład mam rurę od Zelmera 04 z 78 roku. Troszkę późniejszą niż ten odkurzacz. Sprawdźmy ją. Ok, pasuje idealnie. Na wlot i na wylot powietrza. Super.
Zaraz spróbujemy nią trochę tutaj poodkurzać. Już mogę ją właściwie tutaj wetknąć. O, tutaj rozsypię trochę takich kuleczek styropianowych. No, sorry, pozwólcie, że nie będę tutaj rozsypywał tych strasznych, zardzewiałych gwoździ, które znajdowały się w worku tego odkurzacza. No i zobaczmy teraz, to nie jest trudne zadanie. Odkurzacz wszystkie te kulki bardzo ładnie poodkurzał, mimo że ma tutaj jeszcze sporo zmniejszone napięcie. Teraz chyba powinno być takie zbliżone do 220 V. A sprawdźmy jeszcze może działanie dmuchawy. Jak słyszeliście, ten strumień wylatującego powietrza też jest naprawdę całkiem niezły i mocny. Odłączę teraz tę rurę i schowam z powrotem. Ten odkurzacz już odłączyłem, natomiast mogę Wam jeszcze raz pokazać jego kuzyna, odkurzacz Zelmer 03, ten egzemplarz z 1972 roku i to naprawdę są kuzyni, bo te odkurzacze pojawiły się właściwie dokładnie w tym samym czasie. Zaraz przyniosę kronikę zakładów Zelmer i zobaczymy, co tam jest napisane o tym małym odkurzaczyku Zelmer 01. W kronice zakładów Zelmer zajrzę przede wszystkim tutaj na początku do tabelki uruchomień nowych wyrobów. Chociaż rozmawialiśmy już o tym kilkakrotnie, ja mówiłem o tym w nagraniach i rozmawialiśmy o tym wielokrotnie w komentarzach, że nie zawsze te dane podawane w tabelkach czy w kalendarium w tej kronice odpowiadają rzeczywistości. Na przykład ja słyszałem wielokrotnie, że te odkurzacze pojawiły się w 1969 roku, natomiast tutaj w tej tabelce jako datę uruchomienia nowych produktów Zelmer 01 i Zelmer 03 podane są pod datą 1968. To nie musi automatycznie oznaczać, że one wtedy zeszły z taśm produkcyjnych, ale być może właśnie w tym roku rozpoczęły się prace projektowe czy konstrukcyjne nad tymi odkurzaczami. Może to jest wyjaśnienie, dlaczego pojawiają się rok wcześniej niż pierwsze wyprodukowane egzemplarze. Natomiast nawiasem mówiąc, tutaj jest też podana data rozpoczęcia produkcji agregatu ssącego do odkurzacza Zelmer 01 typ 34, czyli takiego, jaki znaleźliśmy w tym odkurzaczu i tutaj podany jest rok 1970. Zaglądam też do kalendarium na końcu książki i tutaj rok 68. Rzeczywiście tutaj też jest napisane: rozpoczęto produkcję miksera barowego dwuwrzecionowego, silnika do sokowirówki SKS-4, odkurzacza Zelmer 01 oraz suszarki promiennikowej do suszenia rąk. Natomiast tutaj nie ma mowy o odkurzaczu Zelmer 03. Dopiero w 69 roku, czyli tak jak słyszałem w innych źródłach, rozpoczęto produkcję odkurzaczy Zelmer 03 i Alpha K2L oraz silnika komutatorowego do odkurzacza. Wyroby te wraz z froterką trzyszczotkową uzyskały znak jakości 1. No i tutaj dalej jest srebrny medal przyznany za wysoką jakość i estetykę odkurzacza Zelmer 03. O tym już mówiłem w nagraniu właśnie o tym odkurzaczu Zelmer 03. O Zelmerze 01, prawdę mówiąc, tutaj w kalendarium dalej nic już nie ma, są wyróżnienia dla Zelmera 03, dosyć liczne w kolejnych latach, na początku lat 70. Sprawdźmy też rok 73, z którego pochodzi ten odkurzacz. No tak, dyplom uznania za wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek odkurzaczy Zelmer 03 i Zelmer 03B. O Zelmer 01 nie ma tutaj też dalej mowy. A sprawdźmy jeszcze trochę w treści książki. Na pewno gdzieś już tutaj odkurzacz Zelmer 01 widziałem. Aha, tutaj jeszcze w rozdziale poświęconym odkurzaczom pod tytułem Zaczęło się od blachy i alfy jest króciutki
akapit poświęcony odkurzaczowi Elektor i ten akapit czytałem już właśnie w nagraniu o Elektorze, ale przeczytam wam go jeszcze raz, bo tutaj też wymieniony jest właśnie Zelmer 01. W 1964 roku rozwijające się biuro konstrukcyjne Zelmeru opracowało, wtedy właściwie jeszcze nie Zelmeru, tylko Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, opracowało bardzo nowoczesny jak na owe czasy w kształcie i rozwiązaniach konstrukcyjnych odkurzacz Elektor. Pokazywaliśmy go, jest w jednym z moich filmów całe nagranie o tym odkurzaczu. Link zamieszczę może zresztą na końcu tego nagrania. Praca nad tym odkurzaczem i zdobyte doświadczenia doprowadziły do powstania następnego typu odkurzacza nazwanego Zelmer 01. Korpus tego odkurzacza był wykonany z blachy i miał charakterystyczny profil zbliżony do sześciokąta. Był on protoplastą opracowanej później całej rodziny odkurzaczy produkowanych przez lata 70. aż do dzisiaj. Książka jest z 1986 roku. To chyba wszystko, co w kronice Zelmera znalazłem o odkurzaczu Zelmer 01. Chciałem wam jeszcze na koniec pokazać coś chyba dosyć fajnego. Zebrałem tutaj takie podobne pary odkurzaczy. Duży do prac domowych, mały do prac na przykład przy samochodzie albo do jakiegoś sprzątania na drabinie, sprzątania kurzu spółek, taki lżejszy odkurzaczek. I tutaj mam taką parę, którą przed chwilą widzieliśmy, Zelmer 03, Zelmer 01 z początku lat 70. Tutaj mam też taką parę z końca lat 50., z 59 roku. Duży odkurzacz Alfa 2 i malutki ręczny odkurzacz Gamma 2, obydwa, tak jak powiedziałem, z 59 roku. A tutaj mam jeszcze starszą parę takich właśnie odkurzaczy, duża Alfa, chyba z roku 58. Właśnie do prac domowych i taka znacznie mniejsza ręczna Gamma z 1957 roku, na przykład do prac w garażu, przy samochodzie, czy właśnie gdzieś do sprzątania kurzu stojąc na drabinie. Także widać, że ta linia dużych i małych ręcznych odkurzaczy była przez Rzeszowską Fabrykę konsekwentnie przez te kilkadziesiąt lat kontynuowana. I co? I myślę, że to w zasadzie wszystko, co dzisiaj miałem do powiedzenia i do pokazania na temat tego całkiem fajnego odkurzaczyka Zelmer 01 z 73 roku. Wygląda jak wygląda, ale widzieliście w jakim był stanie. Mogę tu zresztą pokazać dla przypomnienia jeszcze kilka fotografii, jak ten odkurzacz wyglądał, kiedy go dostałem, a przypominam, że dostałem go z takiej lokalnej strony, uwaga, śmieciarka jedzie, gdzie można za darmo wystawić różne rzeczy do oddania, zanim trafią na śmietnik, i szczególnie mnie cieszy właśnie, że ten odkurzaczyk nie wylądował finalnie na śmietniku czy na złomowisku. Na pewno jeszcze trzeba będzie przy nim popracować, trzeba będzie wymienić tą popękaną rączkę. O kwestii ewentualnego malowania już rozmawialiśmy, ta kwestia jest otwarta i można do niej właściwie w każdej chwili wrócić. A na razie może sobie spokojnie stać na półce w kolekcji ze swoimi kuzynami, takimi jak na przykład ten Zelmer 03 z 72 roku. Ja wam bardzo dziękuję, biorę się niedługo za nagrania o kolejnych urządzeniach, które już tutaj pokazywałem, kolejnych odkurzaczach, kolejnych silnikach. Chyba nawet jutro powinienem dostać paczkę z takim dosyć ciężkim, dużym silnikiem od pralki Frania. Zobaczymy, jak wygląda. No ale to wszystko w następnych nagraniach, a za dzisiaj jeszcze raz dzięki, cześć, do zobaczenia. Możecie albo skoczyć jeszcze raz. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, a macie ochotę najpierw obejrzeć montaż tego, przepraszam, jeszcze raz.